Witajcie. Tak jak zapowiadałem w poprzednim filmie z tego cyklu, dziś pokażę, jak narysować wodospad. Zaczynam od zaznaczenia poziomu tafli wody oraz obrysu zarośniętego urwiska, z którego spada woda. Drzewa na urwisku zaznaczam postrzępioną kreską, na tyle delikatną, by później móc łatwo rozpuścić ją w plamie cieniowania. Nieco zagiętymi liniami zaznaczam miejsca głównych spadków wody. Dodaję też mniejsze boczne strugi wody, łamiące się na nierównościach ściany urwiska. W okolicach poziomej linii zbiornika wody zaznaczam porozrzucane tuż pod wodospadem głazy. Niżej dodaję też położone bliżej większe kamienie, tworzące progi z mniejszymi wodospadami. Głazy w pierwszych planach zaznaczam mocniejszą kreską dla zbudowania lepszego zróżnicowania planów. Położone dalej kamienie też opracowuję dokładniej, ale nieco delikatniejszą kreską. W samych wodospadach dodaję linearnie pionowe załamania strug. W zaroślach i drzewach na urwisku zaznaczam więcej detali, prześwity w koronach i większe gałęzie. Zaznaczam też poziome półki skalne oraz spody koron drzew sąsiadujące ze ścianą urwiska. Przy prawym boku kadru zaznaczam najbardziej detaliczny obrys krzewu rosnącego tuż przy kamieniach. Cieniowanie rozpoczynam od najciemniejszych elementów po lewej stronie. Kamienie zaznaczam bardzo mocno, by kontrastowały z jasną wodą. Zostawiam im jasne paski na górnych krawędziach oraz dodaję kępki traw. Kamienie tuż pod wodospadem cienię też dość mocno, choć jednak słabiej niż te w pierwszych planach. Plamami podkreślającymi poziomy kierunek załamań tafli wody zaznaczam odbicia głazów. Miejsca spływania wody zostawiam jak najjaśniejsze. Co najwyżej kilkoma pionowymi liniami dodaję prześwitujące spod spienionej wody kamienie. Ważne jest tu akcentowanie cieniowaniem kierunku spadku wody. Biorąc się za dalsze plany, chwytam ołówek dalej od grafitu, by nakładać więcej delikatniejszych kresek zlewających się w miękką, szarą plamę. Przy cieniowaniu drzew, nawet w tak uproszczonym sposobie, należy pamiętać o pozostawieniu raz na jakiś czas białego prześwitu oraz o silniejszym podkreślaniu spodów gałęzi. Ciemne tło wykorzystuję do podkreślania jasnych strug wodospadu. Te zostawiam prawie zupełnie na biało, delikatnie akcentując jedynie kierunek spadku wody. Cały ten film składa się z elementów, które dokładnie rysowałem i omawiałem już wcześniej w poprzednich odcinkach. Linki do wszystkich tutoriali z serii o rysowaniu natury można znaleźć w opisie. Każda pomoc w dotarciu z naszymi tutorialami do jak najszerszego grona jest oczywiście mile widziana i przekłada się na większą częstotliwość tworzenia nowych filmów. Dlatego jak zawsze bardzo zachęcam do oceniania i udostępniania tych filmów dalej. Kilka przetarć gumką chlebową pomoże nieco zintegrować zbyt kontrastowe miejsca w scenie. Można w ten sposób dodać także obłoki pary wodnej unoszące się u podstawy wodospadu. Zachęcam też do zerknięcia na inne nasze filmy oraz playlisty dostępne w opisie. A w kolejnym odcinku porysujemy sobie fale morskie. Do zobaczenia.